bum, 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 bum. Jeżeli czytaliście 50 twarzy Greya, myślicie, że to jest dzieło sztuki, to poczekajcie kilka sekund, bo dzisiaj będziemy mówili o prawdziwych orgiach i to w świecie kryptowalut. Czołem, Łukasz. Cześć, Sławku. Łukasz, co takiego dzieje się w tej chwili właśnie w świecie kryptowalut? No faktycznie jest spore zamieszanie, nie? Dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy, szczególnie o giełdzie FTX, a zwolennicy teorii spiskowych no, mają żniwa, nie? Bo ilość pomysłów na to, co tam się wydarzyło, to jest po prostu oszałamiająca. Wymieńmy parę wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Zacznijmy od giełdy Poloniex, bo oto wczoraj pojawił się dość kontrowersyjny komunikat. Tak, Poloniex powiedział, nie wspieramy BSC. Właśnie, nie wspieramy BSC. BSC, czyli Binance Smart Chain, Chain. czyli tego blockchaina, który został stworzony przez Binance'a. No właśnie, ale jaki interes może mieć taka giełda, żeby właśnie odłączać się od jednego z kluczowych w tej chwili blockchainów na świecie? Dodajmy jedną rzecz. Poloniex dał czas na realizację wypłat, także to nie jest tak, że są niepłynni, tylko mówią odpuszczamy. Tak, no przede wszystkim musimy pamiętać, że BSC to jest jednak prywatny blockchain Binance'a i Binance tym rządzi, to znaczy może zrobić co chce. Mieliśmy taką sytuację parę tygodni temu, że coś tam się wydarzyło i Binance po prostu zatrzymał blockchaina, cofnął transakcję i uruchomił ponownie. Tak, rozumiem, że taką operację można przeprowadzić ze względów takich dogmatycznych, fundamentalnych, ale daje się wtedy na to miesiąc, tak żeby wszyscy się przygotowali, a tutaj dość krótki czas był dany. No i nie robi się tego wtedy, kiedy trwa zima i to taka po prostu wielka zima na rynku kryptowalut, kiedy FTX upada, kiedy pojawiają się wątpliwości wobec Binance'a, bo tym samym Poloniex wysyła jakiś sygnał do wszystkich. Czy Poloniex może o czymś wiedzieć? No słuchaj, kiedyś mówiliśmy o tym, że w polskiej polityce było modne powiedzenie o walce bulldogów pod dywanem. I nie wiemy, co tam się dzieje, widzimy tylko pewne fale, pewne echa różnych rzeczy. No i mam wrażenie, że to, co się stało z FTX-em, to, co robi Poloniex teraz, przypomnij, to jednak jest bardzo duża giełda, swego czasu król. Tak. I można powiedzieć, że to jest, no jeżeli oni coś takiego robią, to coś się dzieje. No właśnie, coś się dzieje, no bo ucinają sobie istotny kawałek biznesu. Powiedzmy to szczerze. Słuchaj, Sławek, zobacz, co się dzieje z Binance'em. Binance zaczyna wzywać wszystkie giełdy do tego, żeby pokazały swoje rezerwy. Tak. Ale powiedz, jak ja pokażę swoje rezerwy, że mam 100 miliardów dolarów, co to ci da? No wiemy o tym, że to nic mi nie da, bo mnie bardziej interesuje mnie to, ile masz i ile jesteś winien. No nie? właśnie. Nigdy Binance nie powiedział, jesteśmy winni tyle, a mamy tyle, czyli mamy tyle, ile jesteśmy winni. Tego nie powiedzieli. Uważam, że to, co robi CZ w tej chwili, to jest po prostu jakieś granie pod publikę, nie wiem, granie emocjami. Wiemy o tym, że kilka dni po tym, jak Binance ogłosił swoje Proof of Reserves, wydarzyło się coś niezwykłego. Oto wczoraj nagrywamy to w piątek, czyli tak naprawdę przedwczoraj, z portfela czy z depozytów Binance'a wypłynęły kryptowaluty o wartości 2,7 miliarda dolarów. I uwaga, najciekawsze, Łukasz, jest to, że gdzie to wypłynęło? No popłynęło do Trona. Tak. Na sieć Tron. No i teraz możemy zacząć spekulować, dlaczego i kto to zrobił. No właśnie. Po pierwsze, jeżeli to było zrobione za wiedzą CZ-a, w sensie on wiedział o tym, że te środki wypłyną parę dni po Proof of Reserves, to znaczy, że CZ oszukał. Oszukał, bo parę dni wcześniej pokazał, że ma więcej o coś, co wiedział, że wyjdzie. No nie? No, ale równie dobrze mogło to być tak, że to Fundacja Tron wycofała swoje środki z giełdy Binance. Tak może być, dokładnie. Czy to oznacza, że Tron również wie o czymś, o czym my nie wiemy? No, może to wskazywać, czyli mamy Poloniexa, mamy Trona, mamy Binance'a, a w tle jeszcze jest FTX, który zaczynają wypływać niesamowite powiązania polityczne. Zaczyna być coraz głośniej mówić o tym, że powiązania pomiędzy samym Bankmanem, nie Banksterem, chociaż jakby przetłumaczyć jego nazwisko, to byłby to Bankster, więc samym Bankmanem, Caroline
ojcem Caroline, który pracuje w SEC-u, który odpowiadał za to, że FTX dostał licencję, czy był uregulowany. Ważne jest jeszcze to, że ojciec Caroline był przez pewien czas pracownikiem pewnego profesora z MIT, który również znał się bardzo dobrze z samym Bankmanem. Więc po prostu jakieś niesamowite powiązania. Do tego jeszcze, wiesz, kto był drugim największym donatorem kampanii Joe Bidena? Wiem, bo my mówimy o tym w każdym odcinku. Tak. Ale powiedzmy to jeszcze raz. Tak, oczywiście. Sam Bankman. Sam Bankman był drugim największym. Pierwszy największy to Soros, a drugi to był Sam Bankman. No jest to bardzo, bardzo dziwne, nie? Że z jednej strony właśnie te powiązania są takie mocne. Ja zaczynam, jak czytam w internecie różne teorie spiskowe, to faktycznie aż czasami ciężko nie uwierzyć, że coś tutaj było naprawdę grubymi nićmi szyte. Chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, o której pewnie nie powinniśmy tutaj mówić, ale kto z nas kiedyś nie czytał Życia na gorąco. Nie wiem, czy wie, że sam Bankman żył w bardzo dziwnej relacji z Caroline. Od razu powiedzmy, kim jest Caroline, bo może nie każdy wie. Caroline była panią prezes Alamidy. Tak, Alamidy, o której zaraz też coś powiemy, bo pojawia się wątek USDT. Bum, 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 bum. Tak. Ale dobrze, mówimy o tym układzie poliamorficznym, czy polimorficznym, jak to jest. Chodzi o to, że każdy z każdym. Wiadomo na pewno, że żyli w niesamowicie luksusowej willi na Bahamach i tam nie żyli samotnie. Nie żyli samotnie, czerpali właśnie z książek o Greyu dużo inspiracji. Jednodniowy catering, ile, Kamil, kosztował? $100,000. Co tam się wyprawiało tak naprawdę na tych Bahamach? No już przynajmniej wiemy, na co sam Bankman wydał. Na co potrzebował kasy. Tak, wydał ten $1 miliard pożyczki, który dostał od swojej firmy. Nie? No bo przecież Alameda współpracowała z jedną wysoce uznaną firmą kryptowalutową, którą wszyscy szanują i mają do niej zaufanie. Chodzi o USDT. Tak, o Tether. Jak się okazało, no bo Tether mintuje, czyli tworzy USDT i wysyła je do tych różnych firm, które kupują, tak można powiedzieć, te USDT. I okazuje się, że dwie firmy były czołowe. Jedna to była związana z płynnością, o której nazwy no, teraz nie gadamy, bo na razie w tej układance jeszcze nie ma, chociaż to może się wkrótce pojawi. Natomiast największym odbiorcą USDT okazała się właśnie Alameda, która praktycznie odebrała 1/3 wszystkich USDT. Zamówiła w USDT, wysłała im dolary i ci wyemitowali. Tak, 1/3 wszystkich USDT. A skąd Alameda miała dolary? No to jest bardzo ciekawe. Tutaj pomysłów na to jest wiele. Jednym z tych jest to, że po prostu brała pożyczki od FTX-a pod zastaw tokena FTT. No, także mamy tutaj do czynienia z piękną, wspaniałą inżynierią finansową. Powiedz mi, czy możemy wyciągnąć taki wniosek? Dlaczego w ogóle dochodziło do czegoś takiego? Roi mi się w głowie takie podejrzenie, że USDT potrzebował tych pieniędzy i był w porozumieniu z Alamedą. No, tutaj możemy naprawdę snuć wiele historii. Jeszcze jedna rzecz. Dlaczego giełda albo podmiot związany z giełdą zamawiał USDT? No bo chciał, według mnie, inwestować w projekty krypto. To jest to, co robiła Alameda. Alameda była jednym z największych VC w świecie krypto. Może nie tyle Alameda, ale jedna z tych firm tam powiązanych. No i pamiętaj, że Alameda była też jednym z największych market makerów. Więc oni potrzebowali USDT, żeby zapewniać płynność i dokonywać transakcji. Alameda zaczęła się od tego, przypomnijmy, że to założył ją właśnie sam Bankman, że zajmowała się arbitrażem. Oni podobnoż zaczynali tak, że Bitcoin kosztował dużo mniej albo więcej, nieistotne. Była bardzo duża różnica ceny Bitcoina na rynku japońskim i amerykańskim. I oni zaczęli tradować.
Podobno zarabiali miliony w ciągu tygodnia. Nie wiem, na czym to polegało, czy oni, nie wiem, brali dolary do kieszeni, wjechali do Tokio i tam kupowali bitcoina. Nie wiem, jak to się działo, ale podobność zarabiali bardzo dużo. No i firma szybko się wzbogaciła, a potem nagle się okazało, że oni są jednym z największych dostawców płynności w całym świecie krypto. Jeden z największych dostawców płynności, a potem się okazało, że oni wcale nie zarabiają, tylko tracą. No nie dość, że tracą, to jeszcze ta płynność była pusta tak naprawdę, bo była stworzona na podstawie pożyczki pod tokeny, które nie były nic warte. No tak jak pod lunę. No ale i teraz zobacz, jeżeli 1/3 tetera w obiegu, nawet jeżeli był wymitowany zgodnie ze sztuką, czyli tam naprawdę te dolary popłynęły, bo myślę sobie, byłbym w stanie w to wierzyć, że dostali pewien rabat. Ale załóżmy, że nie dostali tego rabatu, że tam było pełne powiązanie, to ten teter był sztuczny, w tym znaczeniu, że te dolary, które oni dostali je pod zastaw czegoś, czego nie ma. I tak, masz rację, tak było. Natomiast w tej chwili to, co się stało z FTX-em, to spowodowało, że to, jakbyśmy powiedzieli, takie naczynia były połączone i był stan nierównowagi, bo był sztuczny token, pod który brano zastaw, to w tej chwili wyrównało się w bardzo prosty sposób. Ludzie potracili swoje wkłady. Tak. To, co było zgromadzone na kontach FTX-ach, co powinno być zgromadzone na kontach FTX-a, okazało się, że tego nie ma. No i kto stracił? Zwykli ludzie. Chociaż do tej pory, nie wiem jak nazwać, ten likwidator FTX-a, bo on jest teraz takim prezesem, człowiek, który zasłynął między innymi restrukturyzacją Enronu. Tak. On powiedział, że cały czas nie mogą ujawnić, ale nawet do końca być pewnymi tych 50 największych wierzycieli FTX-a. Kto najwięcej stracił? Na pewno te listy, które są publikowane, wiemy o tym, że one mogą nie być do końca zgodne z prawdą, choćby dlatego, że jak powiedział ten prezes aktualny FTX-a, FTX i cała reszta firm, które tam były, nie miały działu księgowości. Tak, to jest ciekawe. Łukasz, czy FTX był obecny na Ukrainie? Tak, był obecny na Ukrainie. Co więcej, rząd Ukrainy, z tego co wyczytałem w sieci, nie wiem czy to jest prawda, ale rząd Ukrainy, pamiętasz, prowadził zbiórkę, tak, może nawet dalej prowadzi zbiórkę różnego rodzaju donacji w krypto i zebrał tego około 50 milionów dolarów. To są donacje od osób prywatnych, nie od firm, nie od rządów, nie od jakichś instytucji, tylko od osób prywatnych. I zgodnie z tym, co możemy przeczytać w internecie, giełdą, która dokonała wymiany, była właśnie giełda FTX. Co więcej, tam się pojawiają informacje, że na tej wymianie miała skorzystać Partia Demokratyczna. No właśnie. Strasznie dużo powiązań jest pomiędzy SAM-em a Partią Demokratyczną, SEC-iem, różnego rodzaju politykami. Sam nie stronił od polityków. Ja widziałem jego zdjęcia z Billem Clintonem, zdjęcia z Hillary Clinton, zdjęcia z Obamą, z Joe Bidenem, tak, z czołowymi politykami Partii Demokratycznej. Naprawdę jednego zdjęcia nie widziałem. Z Kennedym. Na przykład z Trumpem. Nie było. No nie, no oczywiście. Albo tak, na przykład nie było z tym z Florydy. Jejku, ja zawsze zapominam, jak on się nazywa. ten burmistrz z Florydy? Suarez. Tak. Z Suarezem, czy... A powinien, bo Suarez jest przecież kryptowalutowcem. Właśnie o to mi chodzi. Czyli on pokazywał się z ludźmi, którzy są przeciwni krypto, na przykład ojciec Caroline, który odpowiada za prowadzenie tej sprawy z XRP. No, po prostu zadziwiające. Tutaj mamy przeciwników krypto, ludzi, którzy chcą strasznie regulować, są antykrypto, a wspierają giełdę FTX. Tylko FTX, żadnej innej. Właśnie i teraz nie ukrywajmy, że żaden inteligentny kryptowalutowiec nie wpadłby na takie pomysły, jakie widzieliśmy z tą inżynierią finansową. Je po prostu trzeba zaczerpnąć od kogoś, kto siedzi w bankowości bardzo głęboko i wie, jak takie wałki się robi.
Ten wątek ukraiński bardzo mnie interesuje, no bo wygląda na to, że FTX był właśnie tym pośrednikiem, nazwijmy to, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy. Tutaj nie ma stuprocentowej pewności. Oczywiście, cały czas poruszamy się w oparach. Opary. To jest taki odcinek, czy no comments, możemy tutaj mówić sobie o teoriach spiskowych. Nie trzeba brać tego na poważnie. Na poważnie trzeba brać jedną rzecz. Na poważnie trzeba brać to, co się wydarzy za 3 dni. Właśnie. I może przejdźmy teraz do poważnych tematów. Tak, za 3 dni, dobrze powiedziałem. No bo zbliżamy się do naszego IEO, tak? Czujemy podniecenie, ekscytację. Kolejne wiadomości musimy tutaj w tej chwili ujawnić. Przypomnijmy, IEO odbywa się 29 dnia listopada. O 12 UTC, czyli to będzie w Polsce godzina 13. Dostaliśmy pozwolenie tutaj ujawnienia tej informacji teraz, więc to jest pewna informacja. Godzina 13. Ważne jest to, że o godzinę przed startem IEO zostanie rozstrzygnięta bardzo ważna rzecz, czyli licytacja pakietów Priority Pass. O których rozmawialiśmy w odcinku nadawanym chociażby w odcinku specjalnym Kwadransa z Kangą z czwartku. Każdy, kto jest zainteresowany, jest ten. I w piątkowym również. I tak. Czyli w tym piątkowej AMie. Tak. Która dla nas dopiero będzie. Będzie, ale dla Was już była. Dobra, i dzisiaj, w momencie, kiedy nadajemy ten odcinek, nie nagrywamy, tylko nadajemy, ujawniamy jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie cena, za jaką będą sprzedawane tokeny w ramach IEO. Tak? Ta cena będzie ujawniona dokładnie o godzinie 20 na naszych social mediach, w szczególności na Twitterze, a zatem proszę oglądajcie. Róża, patrzysz na mnie, czy powiedziałam prawdę? O 20 miały się zacząć pakiety, więc to chyba się zgadza, no bo to będzie Tak. połączone, nie? Tak, czyli będziemy o 20 żyć. ujawniamy, tak. 19:59 na Twitterze pojawi się cena i o 20 startuje sprzedaż pakietów. Warto się Licytacja. Tak, licytacja. O tym, kto będzie tym szczęśliwym zwycięzcą, dowiecie się na godzinę przed rozpoczęciem IEO 29 listopada. Ja tylko przypominam tym wszystkim, którzy chcą brać udział w licytacji pakietów, że cena za pakiet to nie jest za kupno tokenów KNG, tylko za prawo tego, że możemy przystąpić w pierwszej kolejności do zakupu, albo inaczej mówiąc, że mamy pewną alokację, czyli płacimy za tokeny KNG, to jest jedna kwota, którą płacimy, a druga, którą podajemy w tokenach KNG, to jest opłata za ten przywilej tego, że mamy pewną alokację. Łukasz, czy trzeba mieć zweryfikowane konto, żeby wziąć udział w IEO? Nie, Okej. nie trzeba. Łukasz chciał powiedzieć, że warto po prostu założyć POS-a już teraz i po prostu przez te 365 dni, jak choćby jedną kangę wpłacimy na POS-a, to będziemy mieli 100. Tak, czyli ja chciałem powiedzieć to. Pamiętajcie, warto kupić teraz nawet jedną kangę, włożyć ją na POS-a i włączyć autouzupełnianie. Dobra, to właśnie Łukasz chciał powiedzieć. Sławku, nasze IEO jest bardzo wyjątkowe, o tym już mówiliśmy wiele razy, ale nigdy dosyć przypominania. Sprzedajemy tokeny KNG po bardzo wyjątkowej cenie, to jest mniej więcej 50% rabat, z 365-dniowym klifem, czyli te tokeny będą dostępne dopiero po roku od zakupu, ale powiedz mi, co zrobimy z tymi pieniędzmi, które dostaniemy ze sprzedaży tokenów? No, zrobimy właśnie coś bardzo wyjątkowego, to się nazywa tak mądrze buyback przez przynajmniej 100 dni. Przynajmniej 100 dni będziemy systematycznie, codziennie skupować tokeny KNG z rynku. No i właśnie pytanie jest takie, co zrobimy z tymi tokenami KNG? No tak, będziemy mieli trochę tokenów KNG i możemy wziąć pod nie pożyczkę. Nie, to kiedy indziej. Natomiast połowę z tych tokenów będziemy wrzucać na staking, o czym wszyscy wiedzą. I to, co jest równie ciekawe, drugą połowę po prostu codziennie będziemy wysyłać na adres 0000, który, co nazywa się powszechnie spalaniem. W gruncie rzeczy, gdybyśmy chcieli spalić tokeny w taki sposób z większymi fajerwerkami, wystarczałoby, żebyśmy wysyłali je na jakiś portfel FTX-a
ale sobie podarujemy ten zabieg. Także to będzie na 000. Rozpoczynamy tym samym proces spalania naszego tokena. Tak, czyli token KNG nie dość, że jest wysoce ograniczony, no bo 21 milionów, więcej nie będzie, to teraz stał się prawdziwie deflacyjny, bo będzie go po prostu mniej. I to nie dlatego, że ktoś wypłacił i zapomniał kluczy prywatnych, bo tak też może się zdarzyć, ale po prostu my świadomie wysyłamy na adres, z którego nie da się wypłacić. Swoją drogą, ktoś, kto by znalazł klucze do adresu 000, to mógłby być bogaty. Mógłby być bogaty, to mógłby być tak jak z tymi komputerami kwantowymi, o których wszyscy mówią, że to by mogło zmienić rzeczywistość. Ale o tym pogadamy w kolejnym odcinku. Dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. Do zobaczenia. I pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze o tym, o czym mówimy. My czytamy te komentarze i na pewno będziemy reagować. Napiszcie, jak ty, Sławku, zawsze mówisz, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 1, zmarnowaliście moje życie, muszę się pójść zabić, a 6... Było całkiem nieźle, gratulujemy. O! To zaczynam dostrzegać znowu kolejne połączenia. Tak. Za to miała dolary. I kupowała za te dolary USDT. Bez sensu. Pojęcia nie ma, pierwsze słyszę. Tak, sam Bankman był, słuchajcie, Był widziany w tłumie w czasie zamachu na Kennedy'ego. Co to znaczy w ogóle? Że oni... Masz wiele partnerów. Poliamoria, że... Kochasz wiele kobiet. Nie, wszyscy ze wszystkimi. W sensie, że... Tak. Inner Join, to tak się nazywa w bazach danych? Taka firma spożywcza na L. Danon. Chciałem Ci po prostu uprościć pracę, Łukasz. Normalnie, nie obrażając nikogo, dziewczyna, która wyszła właśnie z imprezy w remizie strażackiej w Pcimiu Dolnym. No. To jest tak, że on się... Widzisz? I ja o tym mówię, nie wiem co ja mówię, bo mnie tu rozproszył telefon. No.